Cześć, witajcie ponownie na kanale Wojwak Bricks, a dzisiaj największa nowość sierpniowa z serii Technik, czyli zestaw 42215 koparka Volvo. Składa się z 2359 elementów i katalogowo kosztuje aż 1750 zł. Ile? Obecnie w szerokiej sprzedaży cena za ten zestaw spadła już poniżej 1300 zł. W zestawie jest też battery box i silnik, który będzie napędzał 4 funkcje. W pudełku znajdziemy 16 ponumerowanych torebek z klockami. Mamy zupełnie nowy odlew łyżki oraz siłowniki w nowym czarnym kolorze. Tutaj na pewno jest battery box, jeden silnik, no i widzę, że 1750 zł jest na tyle niską ceną, że już na pudełko nie starczyło. Lego musiało tutaj mocno zaoszczędzić. Tak prezentuje się blankiet z naklejkami. Są 2 tomy instrukcji i zajrzyjmy do instrukcji. Jak widzicie, jest wprowadzenie. Kroków jest 611 i jak zawsze na końcu wykaz wszystkich elementów. Pierwsze 3 etapy to budowa podwozia, czyli jest dosyć nudno, powtarzalnie. Tak to wygląda jeszcze przed założeniem gąsienic. Gąsienice działają bardzo lekko, dzięki czemu, tak jak widzicie, mimo że jest to szklana powierzchnia, to raczej się nie ślizgają. Do podwozia jest już podpięta obrotnica. Jestem pod koniec 7. etapu budowania. Mamy już gotowe całe serce koparki i zanim te wszystkie mechanizmy zabuduję, to pokażę Wam, jak działają. Tutaj mamy podpięty silnik i moc idzie tutaj do przodu przez granatowe koło zębate do szarego, następnie wychodzi tutaj i mamy już przeniesienie mocy po pierwsze za pomocą tego błękitnego koła zębatego na cały rząd kół zębatych czerwonych przy przekładniach. Z kolei tutaj mamy podpięte szare koło zębate, z drugiej strony drugie, które nam przenosi moc na drugi rząd tych czerwonych kół zębatych. Mamy tutaj 4 przekładnie, każda jest odpowiedzialna za inną funkcję. Tutaj będziemy mogli zmieniać sobie, wybierać konkretną opcję tym selektorem. Szczerze mówiąc, kiepsko nim się tutaj steruje, co chwilę się zacina na tym akslu. Pierwsza funkcja od prawej to podnoszenie i opuszczanie ramienia. Selektorem będziemy mogli wybrać sobie kierunek działania funkcji. Jak widzicie, w tej chwili to szare koło zębate kręci się w lewo, a po zmianie w prawo. Następnie moc idzie w dół przez 2 czerwone koła zębate. Tutaj mamy połączenie z szarym kołem zębatym. Następnie niebieskie, zejście w dół. Następnie moc idzie do przodu i tutaj, jak widzicie, mamy już podpięcie do siłowników. Druga przekładnia będzie odpowiedzialna za sterowanie podpinaniem i odpinaniem łyżki lub młota. Tutaj z kolei mamy ruch łyżki i włączając jedną funkcję, jak widzicie, schodzi nam tutaj moc na dół. Tutaj działa to identycznie. Również mamy przejście na dół. Następnie moc idzie przez sprzęgła. I tutaj mamy wyjścia. No i ostatnia przekładnia służy do sterowania zgięciem ramienia. Moc wychodzi tutaj, idzie na dół, przechodzi do błękitnego koła zębatego. Następnie ponownie mamy sprzęgło. No i tutaj mamy wyjście tej
funkcji. Po 7. etapie mamy już podpięty battery box, silnik. Jak widzicie, cała skrzynia jest już zabudowana. Tutaj jest selektor. Po podpięciu nadal on tutaj się mocno przycina, więc już widzę, że będzie bardzo trudno przełączać te funkcje. O. A tutaj włączamy battery box. Jestem po 10. etapie budowy. Jest już do podwozia podpięte ramię. Jeszcze oczywiście nie w całości zbudowane. Zgięcie ramienia, jak pamiętacie, wyjście kończyło się tutaj. W tej chwili mamy przejście tutaj przez czerwone koło zębate, następnie do szarego. Następnie moc idzie tutaj tędy. Dalej przez czerwonego aksla do góry. I tutaj poprzez kardan mamy połączenie z siłownikiem. Z kolei ruch łyżki i podmiana osprzętu. Jak widzicie, tutaj mamy już jedną funkcję i drugą. Strasznie chodzi ten selektor. Podpiętą. Następnie moc obu funkcji idzie przez środek ramienia, tutaj poprzez kardany i aksle. I tutaj mamy wyjścia. A jeśli chodzi o podnoszenie i opuszczanie ramienia, to jedyne co się zmieniło to tylko to, że podpiąłem już te siłowniki i dotarłem do torby, gdzie pojawiły się nowe, zupełnie nowe trójkątne panele. Możemy je łączyć praktycznie w każdy sposób. Niestety tutaj wejścia na aksle nie przechodzą na drugą stronę. Tutaj już się blokują, ale żeby je połączyć w ten sposób, można użyć szpilki, oczywiście krótszej, żeby nie było widać, i w ten sposób również je można ze sobą połączyć. No, na pewno dają sporo możliwości. I koparka jest już gotowa. Zacznę od plusów, bo jest ich mało. Dwa podstawowe plusy to proces budowy, no bo jest on ciekawy. Wiadomo, jest dużo mięsa technikowego, dużo przekładni, ale nie znajdziemy tutaj też jakichś wymyślnych, wyrafinowanych technik budowania. Najprościej mówiąc, w czasie składania nie ma tutaj nic zaskakującego. Drugi plus to wygląd, ponieważ moim zdaniem Volvo jest bardzo fajnie odwzorowane, ma zachowane proporcje, prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. No i to by było na tyle z plusów. Są tutaj dwie najgłupsze i najbardziej bezsensowne kwestie. Pierwsza z nich to jest sterowanie wszystkimi funkcjami za pomocą selektora, gdzie możemy wybrać tylko i wyłącznie jeden ruch ramienia. Tak jak takie rozwiązanie bardzo dobrze sprawdza się w dźwigach, w żurawiach, tak tutaj w koparce nie ma to kompletnie sensu, ponieważ żeby to miało ręce i nogi, to musi być możliwość korzystania ze wszystkich funkcji ramienia, z łyżki jednocześnie. Ewentualnie można by było się jeszcze pokusić o rozwiązanie takie, jakie było w zestawie 42042, czyli ten niebieski dźwig żuraw, gdzie były dwa joysticki i można było przynajmniej z dwóch funkcji jednocześnie korzystać, co tutaj już w jakiś sposób miałoby to może jakiś minimalny sens, albo użycie drugiego silnika. Battery box ma wejście na dwa silniki, nie na jeden. Kolejna idiotyczna decyzja to młot z opcją sterowania ręcznego. Nie wiem, kto wpadł na taki genialny pomysł w momencie, kiedy mamy zelektryfikowany zestaw i aż się prosi, żeby ten młot właśnie był sterowany silnikiem, a zamiast tego mamy kompletnie niepotrzebną funkcję tutaj odpinania i podpinania osprzętu. Z tego względu, że niezależnie czy zamkniemy tą blokadę, czy nie, to i tak możemy to zrobić w sekundę jednym ruchem.
Widzicie, niezależnie czy ta blokada jest tutaj uruchomiona, czy nie, nie ma problemu, żeby odciągnąć palcem gumkę i po prostu sprzęt podpiąć. Samo włączanie i wyłączanie funkcji jest rozwiązane fatalnie, bo tak jak już Wam wcześniej pokazywałem, ten selektor się ciągle na tym akslu blokuje i w ogóle trafienie w konkretną funkcję, no tutaj graniczy z cudem tak naprawdę, oprócz tych granicznych. Wszystkie funkcje ramienia działają z taką prędkością, że możecie sobie spokojnie iść zrobić obiad, kolację, wrócić i to jeszcze będzie trwało. To jest podnoszenie ramienia. Nie będę Wam pokazywać całych zakresów, bo film musiałby trwać, nie wiem, pół godziny. Ale na pewno pamiętacie recenzję mojego pierwszego zestawu od Kady. To była właśnie koparka, więc tutaj gdzieś zaraz wrzucę, jak tam wyglądała kwestia ruchu ramienia. No już abstrahując od tego, że tam można było wszystkimi funkcjami ramienia z pozycji pilota sterować w tym samym momencie. Teraz łyżka. No, łyżka już odrobinę szybciej tutaj się porusza. Tutaj starczy czasu tylko na herbatę. No i mamy jeszcze zgięcie ramienia. To będzie tutaj. Dobra, wystarczy. Jeszcze pokażę Wam, jak dalej wygląda kwestia tutaj tego mechanizmu odnośnie odpinania łyżki, bo oczywiście jak poczekam do końca, to ona się samodzielnie powinna wypiąć. Tutaj oczywiście dalej moc idzie za pomocą kardanów i aksli. Tutaj mamy zmianę kierunku, przejście do elementu ślimakowego, do którego jest podpięte koło zębate 8. I tutaj nam się otwiera i zamyka blokada. A ruch łyżki odbywa się za pomocą czwartego w sumie mniejszego siłownika. Jest funkcja ręczna, czyli obrót o 360 stopni. Tutaj nie ma się do czego przyczepić, no bo tutaj za bardzo nie ma czego schrzanić. No i mamy jeszcze otwierane drzwi do bardzo prostej kabiny. Mamy turkusowy fotel. Koparka jest genialnym przykładem, że nie wystarczy wrzucić silnik do zestawu, tylko trzeba go jeszcze logicznie użyć. Ale i tak pierwsze miejsce najgłupszego pomysłu daje tutaj temu ręcznemu młotowi. Naprawdę bardzo długo myślałem nad jakimkolwiek argumentem, który by przemawiał za tym, żeby zapłacić za ten zestaw 1750 zł. Oczywiście nie znalazłem, ale niezależnie czy ten zestaw by kosztował 1500, 1200 czy nawet 1000 zł, to rozwiązanie, które jest zastosowane do sterowania ramieniem, tak czy inaczej, niezależnie od ceny, jest po prostu bezsensowne. Tutaj trzeba powiedzieć, że ten pierwszy zestaw od Kady, który recenzowałem, czyli ta koparka, jest dużo ciekawszym zestawem od tego, dużo bardziej zabawowym. A jeśli chcecie coś od Lego i macie do wydania 1000, 1200, 1300 zł, no to nadal można kupić za tę cenę zestaw 42082, czyli mój ulubiony zestaw, który ma prawie dwukrotnie więcej elementów, bo ponad 4000, mnóstwo mięsa technikowego, jest bardzo dopracowany. Podsumowując, jest to zestaw horrendalnie drogi, nieprzemyślany,
zupełnie niepotrzebny i moim zdaniem dla zasady nie powinno się go kupować. Jak zawsze czekam na wasze komentarze. Może ktoś z was ma jakiś argument, który by przemawiał za tym, żeby zapłacić za ten zestaw cenę katalogową, czyli 1750 zł. A z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.